Zajrzyjmy do środka. Moi drodzy, może obejdźmy sobie tutaj tą piramidę i na chwilę wróćmy do naszego barona Fahrenheita. Tu jest mój mundur, w którym pracowałam. Ta pani jest ubrana w mój mundur. Macie tam dla porównania, chłopaków też na motocyklu przyjechali. A zobaczcie, no nie wyobrażam sobie, żeby tędy miała przepłynąć łódź podwodna. Jaki widok miał pilot, który sobie siedział w takim migu? To dzień dobry moi drodzy, dnia następnego. Opuszczam Zielony Domek i Marcinkowo. Jadę teraz na śniadanie jakieś. Całe szczęście, wiecie, tutaj McDonald's jest bardzo blisko. Może jeszcze póki dojadę tylko do tego McDonalda, to powiem wam, że całkiem fajny nocleg. Czyste, zadbane, bardzo miła gospodyni. Ojoj, zobaczcie, paliwko 5,87. A w sumie mi się już powoli kończy, więc może sobie zatankuję przy okazji? Śniadanko zaliczone, kawka zaliczona, to teraz kierunek Orlen. Przy okazji sprawdzimy sobie jedną rzecz. Ostatnio jak żeśmy tankowali z Włodzikiem, no już w Polsce, wracając ze Skandynawii, to opowiadałem mu, że można tankować i płacić QR kodem. Jeden z widzów powiedział, że funkcja ma ta zostać wyłączona, ale ja tam wyczytałem, że funkcja Orlen Pay ma zostać wyłączona w aplikacji Orlen Pay i ma zostać przeniesiona do aplikacji Orlen Witaj. Zaraz sobie sprawdzimy, czy to działa. No i dobra moi drodzy, zobaczmy, czy to zadziała. O, aplikacja Orlen Witaj, Orlen Pay. No tutaj wam oczywiście moje dane wymarzę, ale wygląda na to, że wszystko działa. No powiem tak, nie jest to szybki sposób, bo jakby nie było kolejki, to pewnie w tym czasie bym poszedł tam i to zapłacił. A jeszcze pewnie w miejscach, gdzie internet będzie słabo z zasięgiem, no to w ogóle może nie działać. No i tak się kręci i kręci od dłuższego czasu i w sumie nie wiem, czy ta płatność poszła, czy nie. No, błąd. No i dostałem SMS-a, że moja próba płatności nie powiodła się. Także tak. Mogę kartą? Skończyło się na tym, że musiałem iść i tak zapłacić. Także, no, tak se to działa, nie? Szkoda, bo w sumie to byłby spoko system, tak? Gdyby to działało, można by było tankować bez siadania z motocykla, no ale niestety jest jak jest. Teraz przejedziemy się kawałek tutaj po Mrągowie. W Mrągowie to, tak jak wiecie, już byliśmy z Buzikiem tutaj, Muzeum Sprzętu Wojskowego. Bardzo fajne muzeum, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak to wygląda, bo pokazywałem to muzeum, to zapraszam do tego odcinka, który teraz widzicie na ekranie. Myślę, że jak choć trochę interesujecie się takim tematem, to warto. Ale tu już jak ktoś, to odsyłam do tego odcinka. A samo Mrągowo to słuchajcie, to chyba jedno z bardziej znanych mazurskich miasteczek, no przynajmniej tak mi się wydaje, choć nie ma takiego zdecydowanie parcia na szkło jak na przykład Mikołajki. Jest tutaj zdecydowanie mniej tłumów, ale ma to też, jakby to powiedzieć, swój urok, no nie? No i oczywiście nie mógłbym nie wspomnieć o pikniku country, który tutaj, a jak się odbywa, to zamienia Mrągowo w kowbojski dziki zachód. A jeśli już jestem przy dzikim zachodzie, no to jest tutaj takie miasteczko Mrągowill, a taki wiecie, zbudowane na potrzeby pokazów różnych, takie niby miasteczko z dzikiego zachodu. Myślę, że sobie tam jeszcze za chwilkę zajedziemy, ale wcześniej jeszcze chciałbym wam powiedzieć krótko o historii właśnie Mrągowa. Kiedyś to się nazywało Margrabowa, czyli z niemieckiego miasto Margrabiego. I było założone, jak dobrze pamiętam, w XIV wieku przez oczywiście Krzyżaków.
Powiem wam szczerze, że to nie był mój pierwszy nocleg tutaj w Mrągowie, już kilka razy nocowałem. Bo wiecie, moim zdaniem Mrągowo to jest taka dobra lokalizacja na nocleg. Spot jest blisko, wiecie, i do Giżycka, i do Wilczyszaniec, i do Rynu, i do Mikołajek. Także to jest takie miejsce po środku. Wydaje mi się, że spoko. Na nocleg oczywiście. O takie wiecie, no stare miasteczko, stare. Ta budowa typowo po niemiecka. No to teraz pojedziemy do tego właśnie miasteczka westernowego, Mrągowyl, czy jak to się tam dokładnie nazywa. Zobaczymy, czy tam można wjechać i zobaczyć sobie, jak to wszystko wygląda. Western City. Jestem na miejscu. Zaraz może sobie jakoś tam się uda dotrzeć. No i moi drodzy, przyjechałem GUS-em na Dziki Zachód. Biuro szeryfa, City Hall, czyli ratusz, Eldorado restauracja, salon. No tak ciekawie zrobione. Fajnie, że to tak w klimacie wybudowane. Niewielkie, ale to cały czas się rozwija, wiecie? Bo tam widziałem, że to jest, będzie jeszcze realizowany drugi etap tego wszystkiego. Tutaj widzę jakieś muzeum, wystawa Indian, zapraszamy. Oczywiście wszystko jest nieczynne, no ale nic dziwnego, tak? Nie jest sezon. W wakacje pewnie żyje. Jedziemy dalej. No oczywiście tutaj pokazy się tak odbywają. Można sobie pooglądać różne tam, wiecie, takie kowbojskie i tak dalej. No ale to trzeba tam sobie sprawdzić na stronie, kiedy taki pokaz jest. No i wtedy sobie przyjechać już konkretnie na ten pokaz. O, takie miejsce, ciekawostka, nie? O, jest nawet strzelnica. No tak, w końcu to Dziki Zachód. Dzisiaj zdecydowanie cieplej, 16 stopni, mimo już jest dopiero godzina 9:30. Ja teraz ruszę w stronę Giżycka. W Giżycku zajedziemy sobie do twierdzy Bojen, ale najpierw pojedziemy trochę dalej do kwatery Himmlera. Mam tutaj prawie godzinę drogi, a z wami widzę się w kolejnej scenie już gdzieś tam bliżej wysokiego lasu. Moi drodzy, zbliżamy się już do kwatery Himmlera. A kim był sam Himmler? Słuchajcie, Himmler był szefem SS, człowiekiem odpowiedzialnym, można by powiedzieć, za jedne z najgorszych rzeczy, jakie wymyśliła ludzkość. Cały teren był oczywiście otoczony strefami bezpieczeństwa, betonowe schrony, bunkry, budynki sztabowe, wszystko to było zamaskowane, ukryte pod siatkami maskującymi, które wtapiały wszystko w krajobraz. Były oczywiście tutaj też podziemne tunele łączące niektóre budynki, wiecie, tak żeby można było sobie w kapciach podczas nalotu między bunkrami śmigać. No ale ktoś może zapytać, po co tutaj druga jakaś kwatera, skoro obok był Wilczyszaniec? Słuchajcie, generalnie chodziło o to, by mieć własną taką bazę operacyjną, niezależną od Hitlera. Można by powiedzieć taki plan awaryjny, no nie? Gdyby na przykład Wilczyszaniec wyleciał w powietrze, Himmler dalej mógłby spokojnie sobie stamtąd dowodzić, nie? A przy okazji też, no, tam na miejscu tam kombinował różne rzeczy dotyczące polityki rasowej i innych różnych dziwnych projektów. Co ciekawe, walka nigdy nie został w pełni ukończony. Budowa szła, można by powiedzieć, pełną parą jeszcze do 1944 roku, ale wiadomo, wojna wojną, armia czerwona nie chciała czekać na wielkie otwarcie. Jak front się zbliżył, to Niemcy zaczęli się wycofywać. No, zdążyli to jeszcze trochę wysadzili, żeby nie wszystko wpadło w ręce Sowietów. To jeszcze na koniec taka ciekawostka o samym Himmlerze. Słuchajcie, to był człowiek, który się strasznie bał o swoje życie i w związku z tym zawsze miał przy sobie truciznę, która, wiecie, no mógłby zażyć w razie, gdyby zaistniała taka sytuacja, że trafiłby na przykład w ręce Sowietów, tak? Jeszcze wam tylko powiem, że czasem jak chodzę po takich miejscach, to mam takie przemyślenia, że wielcy tego świata budują sobie takie właśnie bunkry, tak? Kwatery, a potem historia robi z nich przypis pod zdjęciem, bo nic więcej. Okej, ja już jestem niedaleko, także podjedziemy i zobaczymy sobie, jak to wszystko wyglądało. I jakie, zobaczcie, się sprzęty mi trafiły. Piękne klasyczki. Stąd mam jakieś 500 metrów tą drogą muszę przejść. Nie mogę wjechać, droga leśna, zakaz wjazdu. A wiecie, no nie chciałbym mandatu dostać, bo z 500 zł kosztuje taki mandat. Także się przejdę. No zobaczcie, mamy takie ostrzeżenie. Teren byłej kwatery wojsk, liczne ruiny, studzienki i wykopy. Zachowaj szczególną ostrożność.
Tak, moi drodzy, bo tutaj różne rzeczy mogą się trafić po drodze, dlatego na pewno trzeba na to uważać. Tutaj mamy takie skrzyżowanie, ale mamy iść tam, bo nawet tutaj mamy taki znak, że to w tamtą stronę. Dla zainteresowanych szlaki rowerowe na Mazurach, także jak ktoś sobie rowerkiem chce, to też można przyjechać i trochę szlakami pojeździć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tutaj zrobię Wam zbliżenie na QR kody. Jak ktoś sobie jest zainteresowany, to niech zrobi stop, klatkę zeskanuje i poczyta. Ogólnie jeżeli ktoś chce się zapuścić w las, no to trzeba uważać na tego typu atrakcje. Kurczę, wiecie co? Tutaj muszę skręcić zaraz w prawo, ale z lewej strony widziałem, że przejechał samochód. Więc wydaje mi się, że ja po prostu za wcześnie zaparkowałem ten motocykl, mogłem tutaj przyjechać, ale zjechać trochę później z drogi. Także to dla Was taka informacja, jakbyście chcieli przyjechać. Bunkier gigant, no bo chyba tak go trzeba nazwać. Sobie idziemy ścieżką i nagle wyrasta. Możemy sobie przejść wewnątrz. Oczywiście nie jest to tak zachowane wszystko jak w Wilczym Szańcu i tak dalej. Jest tu mega ciemno, więc pewnie słabo cokolwiek będziecie widzieć. Latarki nie wziąłem. Przejdziemy na drugą stronę tego bunkra. Wewnątrz jest chłodno, fajnie. No, bunkier jest spory i tutaj widać takie pęknięcie, to pewnie od wysadzenia go i widać, tak się oddzieliła ta czapa górna. Nie jest tutaj to wszystko tak fajnie zachowane i udostępnione jak na przykład, nie wiem, w Mamerkach czy w Wilczym Szańcu, bo jest to takie, wiecie, po prostu stoi sobie w lesie, nie trzeba żadnych biletów ani nic. Można przyjść o każdej porze. No nic, idziemy sobie poglądać dalej. Idę sobie tutaj po tym lesie i tutaj to tu, to tam różne pozostałości po tych bunkrach są, ale tak naprawdę to nie wiem nawet gdzie iść. Idę po prostu tak na oślep przed siebie przez las. No i w takich sytuacjach właśnie tutaj już trzeba uważać pod nogi. Tutaj doszedłem do jakiegoś ogrodzenia leśnego, więc raczej to nie ten kierunek. Idę gdzieś tam. Nie wiem, czy tutaj tak naprawdę jest coś więcej oprócz tego jednego bunkru i trochę tych pozostałości, które tutaj mijałem. Ale idę się przejdę, zobaczę, jak już jestem. Jak się okazuje, to tutaj nie ma nic więcej, jest tylko ten jeden taki większy bunkier i te pozostałości w koło, bo spotkałem właśnie pana, którego tutaj zapytałem o to, jak to wszystko wygląda. Powiedział mi, że to tylko to jest i tu więcej za bardzo nic nie ma. Także, czy warto tu przyjeżdżać? No niekoniecznie. Chyba że ktoś przejeżdża obok, to można się zatrzymać. Ale tak jak mówiłem, wjeżdżajcie tutaj praktycznie po sam bunkier. To ja idę do motocykla i ruszamy do Gierzycka. Cóż, trzeba przyznać, że nic specjalnego, ale jak ktoś będzie po prostu przejeżdżał tą drogą, czyli drogą numer 63, można sobie się na chwilę zatrzymać i zajrzeć. Specjalnie, żeby tu jechać, no to raczej nie, no chyba że ktoś takie klimaty mocno bardzo preferuje, to wtedy tak. Okej, kierunek Gierzycko i twierdza Bojen. Moi drodzy, zostało tutaj dosłownie 9 minut do twierdzy Bojen, więc może kilka słów o samej twierdzy. Twierdza powstała w XIX wieku, dokładnie zaczęli ją budować w roku 1844. A kto zaczął budować? No wiadomo, Prusy, bo jak wspomniałem wcześniej, Mazury były właśnie pruskie. Gierzycko leży idealnie tam, gdzie stykają się, można by powiedzieć, dwa jeziora, Negocin z jednej strony i Kisajno z drugiej. Taki, wiecie, naturalny szlak wodny, no i potencjalna autostrada dla wrogów przy okazji, nie? No więc postanowili sobie postawić twierdzę i słuchajcie, nie byle jaką twierdzę, bo na tamte czasy to było naprawdę coś konkretnego. Nazwa jest taka trochę, wiecie, ciśnie mi się tutaj nie Polska, ale no to nie miała być Polska, tak, bo nie budowali jej Polacy, a skąd się wzięła? Od generała Hermana von Boyena. Generał był wówczas ministrem wojny w Prusach i wielkim, można by powiedzieć, reformatorem armii na tamten czas. I to on między innymi dopatrywał budowy właśnie tej twierdzy. Tutaj wam wrzucę mapkę tej twierdzy, jak ona wygląda z lotu ptaka, a wygląda, tak jak widzicie, jak gwiazda. No to wszystko pozwalało na pełną obronę 360 stopni w koło fortecy. I jeżeli ktoś chciał się tutaj wedrzeć, no to najpierw musiał przeskoczyć rów, potem dostać czapkę od artylerii, a na koniec jeszcze sobie powalczyć z piechotą, która była ukryta za murami. Cóż tu dużo mówić, innym słowem, powodzenia!
No i fakt jest taki, że twierdza nigdy nie została zdobyta. Podczas I wojny światowej było oblężenie Rosjan, ale niestety nie udało im się. Potem w czasie II wojny światowej było już troszkę inaczej, wiecie, no bo wtedy Niemcy mieli troszkę inny plan, że tak powiem. I Giżycko i tutaj okolice bardziej służyły jako zaplecze, tak, bo front był bardziej na wschodzie. W zasadzie wykorzystywali tą twierdzę jako takie magazyny, koszary, a kiedy wojna się skończyła, twierdza Bojen popadła, można by powiedzieć, w zapomnienie. Nasza armia ludowa się tam jeszcze trochę bawiła po wojnie, ale później wszystko zaczęło niszczeć. Taki, wiecie, klasyk, że tak powiem. Na szczęście ktoś się ogarnął, że to takie miejsce, które warto jest odratować. No i dzisiaj, moi drodzy, możemy sobie normalnie wejść, pozwiedzać. Oczywiście kupić bilet wcześniej, połazić po zakamarkach, pooglądać prawdziwe fortyfikacje z XIX wieku. Także ja już tutaj mam blisko do Giżycka, więc jedziemy i pooglądamy, jak to wszystko wygląda. No i mam taką miejscóweczkę tutaj przed samą bramą. Moi drodzy, idę sobie właśnie powoli przez twierdzę Bojen. Fajnie tutaj, tak cichutko, spokojnie. Aż trudno sobie wyobrazić, że kiedyś to było takie miejsce, wiecie, pełne żołnierzy, hałasu i takiej, nazwijmy to, wojskowej rutyny. Twierdza miała 4 bramy, każda miała swoje jakieś tam inne zadanie. A brama Giżycka, którą wchodziłem, to było takie główne wejście od miasta. Tamtędy, no, przychodziła, można by powiedzieć, taka cała codzienność. Brama Kętrzyńska była to bardziej taka, wiecie, brama gospodarcza, przez nią wjeżdżały na przykład zapasy. Brama wodna, wiadomo, tutaj był dostęp do kanału, który łączył jeziora, no i w związku z tym transport wodny odbywał się właśnie przez tą bramę. No i bramę prochową zostawiłem na koniec, prowadziła do miejsca, gdzie robiono proch. To właśnie tą bramą na przykład wytaczano beczki z prochem, tak. Do prochu za chwilę wrócimy, ale chciałbym Wam jeszcze tylko dodać, że to było już miejsce, gdzie no, nie szwędały się osoby postronne i takie, które nie potrzebują, żeby tam się szwędały. Każda brama miała swój sens. To nie było, żeby po prostu coś ładnie wyglądało, tak, tylko wszystko miało jakąś tam swoją funkcję. Tak jak już wspominałem Wam wcześniej jeszcze z motocykla, tutaj twierdza no, obroniła się. Nigdy nie została zdobyta w czasie I wojny światowej. Faktycznie Rosjanie tutaj podeszli pod mury, ale od tych murów się odbili i tyle, bo twierdza ich zatrzymała. No a w czasie II wojny światowej, tak jak już też Wam mówiłem, twierdza raczej pełniła funkcję takich magazynów, zaplecza i tyle, tak, bo front był sporo dalej. No ale muszę Wam powiedzieć, że tutaj mieszkało około 3000 żołnierzy. Spało, jadło, trenowało. Wiecie, takie zwykłe życie żołnierskie, bez większych tam niespodzianek, ale też i bez większego odpoczynku. Mieszkali w koszarowcach. To były takie budynki, wiecie, surowe, z czerwonej cegły, bez żadnych tam ozdóbek. Takie typowe miejsce dla wojska. Bez żadnych wygód. Ale była też, słuchajcie, oczywiście piekarnia, tak? Pachniało tu pewnie chlebem codziennie, bo żeby zapewnić jedzenie dla tylu ludzi, no to słuchajcie, to trzeba upiec setki naprawdę bochenków na dobę, bo żołnierz bez chleba, no to nie oszukujmy się, tak? Nie żołnierz. Może nie mieć humoru, może sobie tam mieć obdarte stopy, tak? Ale jak w brzuchu pusto, no to wtedy już nic nie zrobisz. Oczywiście też był szpital, tutaj trafiali ci, co gdzieś tam sobie się połamali, skaleczyli podczas ćwiczeń, albo coś im tam, wiecie, psychicznie nie siadło. Oczywiście w tamtych czasach to raczej się o tym nie mówiło, no ale możemy podejrzewać, że takie osoby też tu trafiały. No i jeszcze chciałbym wrócić do tego prochu, a właściwie do laboratorium prochowego. Było całkiem niedaleko tutaj bramy prochowej. To już taka, że tak powiem, poważniejsza sprawa. Tam robiono właśnie materiały wybuchowe, więc wszystko musiało być dokładnie tak jak trzeba, no nie? Samo miejsce było oddalone od innych budynków, bo jakby, słuchajcie, coś poszło nie tak, to no cóż, nie byłoby co zbierać. Dobra, ale skoro już jesteśmy przy laboratorium prochowym, to muszę Wam powiedzieć coś takiego troszkę od siebie. Otóż jak pewnie część z Was wie, a część nie wie, jestem posiadaczem pozwolenia na broń i to nie tylko taką nowoczesną, co ma więcej, wiecie, plastiku niż klocki Lego, ale też na broń czarnoprochową właśnie. Domyślam się, co teraz niektórzy pomyśleli,
A pomyśleli sobie pewnie, przecież na broń czarnoprochową nie trzeba pozwolenia. I taki nie, moi drodzy, zaraz do tego dojdę, ale najpierw chciałbym Wam powiedzieć, że to właśnie w laboratorium twierdzy pracowano m.in. nad czarnym prochem, bo oczywiście wtedy żołnierze używali broni czarnoprochowej, tak? Budowę twierdzy ukończono w 1856 roku, czyli sporo lat przed rokiem 1885. A dlaczego 1885? Skąd taka data? Tutaj na chwilę może wróćmy do pozwolenia na broń. Otóż w Polsce można, słuchajcie, legalnie, bez żadnego pozwolenia kupić sobie broń czarnoprochową, pod warunkiem, że to jest replika broni sprzed 1885 roku właśnie. I teraz uwaga, nie chodzi o to, żeby tam sobie szukać broni wyprodukowanej wtedy, a gdzieś tam, nie wiem, w jakimś kufrze po pradziadku na strychu. Ta broń może być wyprodukowana dzisiaj, może być nowysieńka, nigdy nie strzelana, błyszcząca, pachnąca z fabryki, jaka tam sobie chcecie, ale musi być po prostu wierną repliką broni sprzed 1885 roku. Czyli podsumowując, może być to w zasadzie broń nowa, współczesna, tak, ale musi udawać, że jest stara. Jeśli, słuchajcie, spełnia ten warunek, to proszę bardzo, wchodzicie do sklepu, mówicie, poproszę rewolwer czarnoprochowy, płacicie, wychodzicie. Nie potrzeba żadnych pozwoleń, kwitów, badań, ani żadnego maratonu po urzędach. Oczywiście, jeżeli chcecie broń taką bardziej nowocześniejszą, tak, albo taką, która nie spełnia warunków tej daty 1885, no to wtedy to już jak najbardziej trzeba mieć pozwolenie. I jeszcze jedna sprawa dość istotna dla osób, które się zainteresowały tematem. Słuchajcie, mimo już jest to broń czarnoprochowa, jest to prawdziwa broń. Strzela, zostawia dym i co najbardziej istotne, zabija. Pamiętajcie, że używać jej wolno tylko na strzelnicach przystosowanych do strzelania z broni palnej. W żadnym tam lesie, nie na działkach, już tym bardziej gdzieś tam, nie wiem, z balkonu, to nie, zapomnijcie o tym. Pamiętajcie, bezpieczeństwo jest sprawą najważniejszą przy używaniu broni palnej. No i musicie też jeszcze wiedzieć o tym, że strzał z takiego czarnoprochowca to nie jest taki, wiecie, pum, z wiatrówki, nie, tylko to już jest takie prawdziwe bum, potem jest dużo dymu i zapachu siarki, a na końcu to wiadomo, nie, szczotka, czyszczenie, smarowanie, czyli ten cały taki romantyzm broni palnej, bym powiedział. Okej, wracajmy do twierdzy, może jeszcze gdzieś jak tam się będę szwendał, to znajdę jakąś beczuszkę prochu. To tyle o prochu, moi drodzy. Teraz już, jak widać, natura odzyskuje ten cały teren. Mury porastają mchem, gdzieś tam między cegłami czasem rośnie jakieś drzewko. Ale twierdza, słuchajcie, stoi, tak, i w sumie dobrze, bo jednak to jest kawał historii. A wiecie, przy każdej strzelnicy musi być regulamin strzelnicy. No taki jest wymóg prawny. I musi być decyzja burmistrza, wójta i tak dalej o tym, że taka strzelnica ma prawo działać. Tutaj widzimy decyzję, regulamin, wszystko jest elegancko, plan strzelnicy, wszystko tak jak trzeba. Bardzo ładnie wykonane. Tak sobie, moi drodzy, chodzę tutaj po tych zakamarkach. No jest to wielkie, naprawdę bardzo wielkie. Myślę, że z 2 godziny to tutaj bite spędzę. Mury są wysokie i bardzo długie. No, w koło twierdzy. Oczywiście grubość też jest konkretna, tutaj możecie sobie zobaczyć. No, stąd tam, myślę, że ponad metr. Sprzęciory z XIX wieku, tak. My żyjemy w XXI wieku, więc używamy zupełnie innych dział. Ale ciekawostka jest niezła. Czego oni tutaj używali? Moi drodzy, armata 120 mm, około 100 takich było na wyposażeniu twierdzy Bojen. A tak, takie armaty strzelały. Stajnia i wozownia. Możemy sobie zajrzeć do środka, zobaczyć jak to wszystko wyglądało. No, tutaj oczywiście jest piekarnia, o której wcześniej wspominałem. To jest właśnie, moi drodzy, ile trzeba było chleba upiec dla tych ludzi. Ogromne piece, tu jest ich więcej niż jeden, ten, który widzicie. Także no tutaj, kurczę, logistycznie wszystko rozwiązane, petarda. Puste, wielkie pomieszczenia, które można sobie zwiedzić. Nic tu w nich nie ma. Zapewne służyły jako magazyny, bo taka wielkość, grubość ścian, ponad metr grubo. Może i twierdza jest stara jak świat, ale serwerownie, moi drodzy, to oni mieli.
Tak wiecie, jest tu troszkę pomieszane, tak tu są szable, lance tak naprawdę. Tutaj są, Mauser jest pokazany i osada do Mausera, a tutaj już mamy nowsze konstrukcje AK-47 i M16 amerykański. Oczywiście AK-47 Kałaszek rosyjski. Tutaj mamy znów muszkiety i tego typu zabawki. Trzeba przyjechać i zobaczyć. Oczywiście tego typu topory i inne gizarmy. A tutaj mamy koszarowiec bastionu miecz. Idziemy zajrzeć do środka. No, pięknie odrestaurowany. Tutaj mamy fotografię, jak to wyglądało, wszystko. A tutaj zobaczcie, trochę różnych artefaktów pewnie z okolic wykopanych. Spójrzcie tutaj, o to i to były piece, którymi tutaj po prostu ogrzewano ten budynek. Te piece grzały w koło, także mogły sobie właśnie być na korytarzu, podkładane było wszystko, a ogrzewały też właśnie te sale, które są tutaj. A zobaczcie, tutaj jest zestaw do ręcznego prania. No tak, to było małe miasto, trzeba, tutaj było wszystko. Tak, nie tylko piekarnie, zbrojownie i tak dalej, ale wszystko, co jest potrzebne do życia. Armata 5-lufowa francuskiej produkcji kalibru 37 mm. Latryna wojenna. Jak wyglądała? Można było sobie usiąść w kupce, pogadać od razu przy okazji. No, takie były warunki. Jeśli chodzi o twierdzę Bojen, to chyba wszystko, co mam dzisiaj tutaj do pokazania. Oczywiście ja nie byłem w wielu miejscach. Przeleciałem ją, można by powiedzieć, po łebkach, ale i tak już blisko 2 godziny po niej tutaj chodzę. Także na nią na pewno trzeba zarezerwować sobie bardzo dużo czasu. I oczywiście wziąć coś do picia i wygodne buty, bo często się chodzi po kamieniach, po dużych zboczach. Tak jak na przykład tutaj, choć tutaj to akurat już jest wszystko rozwalone i tędy się nie da wejść, ale dużo jest właśnie takich bardzo stromych podejść. No to co, ja już idę do motocykla i do zobaczenia z trasy. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że robiłem formę tutaj na te miecze. Śmiechowo wyglądają, jak już są pomalowane. Nie będzie miejsca do zaparkowania tam przed bramą, gdzie ja parkowałem, to można wjechać tutaj przez tą bramę i zaparkować sobie auto albo motocykl tutaj, tylko tu parking jest płatny 10 zł za pojazd. Ja teraz tutaj chcę podjechać pod most. Most ewidentnie widzę, że jest w remoncie, ale chciałbym pod niego tylko podjechać i Wam pokazać, jak to wygląda. A jest cały kurczę w remoncie, także no niewiele Wam tutaj pokażę. No, może następnym razem, jak już go zrobią na gotowo, to tutaj zajedziemy. Moi drodzy, jeżeli chodzi o moją przygodę z Mazurami w tym odcinku, no to ona już się w tym momencie kończy. Wracając do twierdzy Bojen, twierdza jest ogromna, naprawdę. Ja tutaj ponad 2 godziny pochodziłem i na 100% jestem pewien, że jeszcze nie obszedłem wszystkiego. Ogólnie to kawałek się podpiąłem pod grupę z przewodnikiem. Chwilkę tylko, żeby posłuchać, jak tam opowiadają ci przewodnicy, i jeżeli przyjedziecie tutaj, bierzcie po prostu przewodnika, podpinacie się pod jakąś grupę, zapłaćcie tam swoje, bo jeżeli nie macie pojęcia o tym, na co patrzycie, to nie jest takie, wiecie, zwiedzanie, no nie? A przewodnicy, jak posłuchałem sobie, to naprawdę ciekawie opowiadają i nawet otwierają takie miejsca, gdzie tak normalnie, jak się idzie samemu, no nie można zajrzeć, nie? Także jak kogoś taki klimat twierdz, bunkrów i tak dalej interesuje, to myślę, że twierdza warta odwiedzenia. Tylko tak jak mówię, z przewodnikiem, bo dużo naprawdę ciekawych historii można się dowiedzieć. Ale jeżeli Was takie klimaty w ogóle nie interesują, no to możecie się trochę wynudzić. Ale to tak samo jak z tymi bunkrami, wiecie, tam w Pierwszym Szańcu, w Mamerkach. No, jeśli temat nie jest dla Was, to się tam też wynudzicie. Okej, to ja już tutaj sobie z tego Giżycka wyjadę. Tak sobie pomyślałem, że może ruszę na Kartacze. Wiecie, no w sumie to jeszcze taki dla mnie początek sezonu, no nie? Także zwieńczenie takiego wyjazdu Kartaczami, no czemu nie? Okej, to ja już sobie jadę. Oczywiście nagram Wam jeszcze ten materiał, o którym Wam wcześniej wspominałem na początku filmu, co tam u mnie.
jak minął czas ten międzysezonowy, ale to już troszeczkę później, jak już to trochę wyjadę. Z tej strony wszystko zielone po horyzont, a z tej strony wszystko żółte po horyzont. Ta gruzińska. Jak ostatnio byłem w Łodzi, to tam na Piotrkowskiej jest taka piekarnia gruzińska. Kurczę, tak mi posmakowały te wypieki, wiecie, że wracając do domu kupiłem sobie kilka bułeczek jeszcze na wynos. Straszny dzisiaj wiatr, dmucha, z tego powodu, że dwa fronty mają się tutaj w okolicy zetknąć. Zimny, który idzie z nadmorza, i ciepły, który tutaj od strony południa nadchodzi. Stąd dzisiaj są zapowiadane srogie burze i to takie, wiecie, z gradobiciem i tak dalej. Taka sytuacja. Moi drodzy, jadę właśnie przez Orzysz. Tutaj jest Muzeum w Orzyszu. Jakby ktoś był zainteresowany, to tutaj w odcineczku, tym, który teraz aktualnie widzicie na ekranie, byłem w tym muzeum. Także można sobie popatrzeć, jak kogoś interesuje i ewentualnie sobie zajechać. Tędy sobie właśnie przejeżdżają czołgi na drugą stronę, bo w zasadzie to tutaj, po tej stronie i po tamtej stronie mamy poligon wojskowy w Orzyszu. Bardzo wielki poligon, ale o tym opowiadałem właśnie w tym samym filmie, w którym byłem w muzeum w Orzyszu, więc jeśli temat kogoś zainteresuje, to odsyłam tam. Tutaj wam powiem, że jest nowa droga, była taka wąska i no dość dziurawa, a patrzę, że jest teraz nówka sztuka. Właśnie mijałem jednostkę w Bemowie Piskim. No i słuchajcie, a jest tego typu, że od już jakiegoś czasu mamy zakaz fotografowania pewnych obiektów. Tylko że to był przypis martwy, bo nie było wydanego żadnego rozporządzenia, jak ma wyglądać tabliczka, która informuje o zakazie właśnie fotografowania lub filmowania. I słuchajcie, tutaj dosłownie, nie wiem, z 2-3 tygodnie temu wyszło rozporządzenie ministra wskazująca, jak ma wyglądać wzór zakazu takiego właśnie filmowania i fotografowania. No i tutaj przejeżdżałem przez Bemowo-Piskie, oczywiście zobaczyłem taką tabliczkę, oczywiście zgodnie z prawem wyłączyłem kamerę. Tak, moi drodzy, bo za kręcenie takiej jednostki, jeżeli stałaby policja, zobaczyła, że mam kamerę na kasku, ewentualnie macie wideorejestrator w samochodzie, nie ma to najmniejszego znaczenia, no to słuchajcie, jest kara, mandat i dodatkowo konfiskata sprzętu nagrywającego. No jakiś taki, wiecie, no z dupy pomysł, bo no co z tej ulicy wy tam nakręcicie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ta jednostka wygląda, zapraszam do tego filmu właśnie, o którym mówiłem, że tam jest właśnie Muzeum w Orzyszu, jest to właśnie droga, która przecina poligon wojskowy i tam też pokazałem wam, jak wygląda ta jednostka wojskowa, bo tam o niej troszkę mówiłem. Moim zdaniem minister do spraw właściwych to powinien się zająć ogólnie tą sprawą, tym prawem, a nie jeszcze wydawać jakieś głupie tabliczki do tego. 16:36 właśnie, dotarłem do Tykocina. Jadę, zobaczę, czy są kartacze. No, tak wiecie, jest spora szansa, że ich niestety nie będzie. No bo tutaj jest duże zainteresowanie nimi, ludzi dużo, dobra pogoda, ale zajdę, zapytam. A nóż widelec. Postawię koło śmietnika. Może nikt nie zauważy. Niewiele się różni. Tutaj, moi drodzy, narew sobie płynie, a ja idę patrzeć, czy są kartacze. To idź do baru, zamów sobie piwo i przynieś. Ale nic nie jest lane. Lane jest ciurem. Dobra. Dziękuję. No i moi drodzy, niestety musiałem się zadowolić lodem. Ani kartaczy, ani wolnych miejsc. Opuszczam Tykocin. Niestety nie udało mi się zjeść kartaczy. Nie dość, że nie było kartaczy, to w ogóle nawet nie było miejsca w tej restauracji. Tak, jest to blegana dzisiaj. Skończyło się na tym, że zjadłem sobie lody, ale jedząc lody przyuważyłem, że jest na wodzie pierogarnia. Nigdy tam wcześniej nie byłem, więc pomyślałem sobie, że może po prostu zajdę i spróbuję. Słuchajcie, wziąłem pierogi z mięsem i to jest coś, czego wam nie polecam, mało tego, sam już więcej nigdy tego nie ponowię. Po prostu były zwyczajnie niesmaczne. No nie wiem, może z owocami byłyby lepsze, ale z mięsem to nie. Okej, teraz ja przelecę sobie Eską
już do Białegostoku, a potem sobie pogadamy o tym, co u mnie. No i tutaj już powoli się zbliżam do domu, no jeszcze mam kawałek, ale może teraz właśnie to jest dobry czas, żeby nagrać parę słów o tym, co u mnie się działo w tym sezonie międzysezonowym, że tak to nazwę. W tamtym sezonie, w ostatnim odcinku wspominałem, że będę robił serwis na 60 000. Kiedyś jeszcze co prawda nie miał 60 000, nadal jeszcze chyba nie ma, bo za mało pojechałem, ale taki serwis już sobie zrobiłem. Serwis zrobiłem, słuchajcie, na takiej samej zasadzie, jak robiłem go wtedy na 40 000, czyli to, co robił wtedy mechanik, to też robił teraz ten sam mechanik, to, co robiłem sam wtedy, to, co robiłem sam i teraz kupowałem też wszystkie części w tym samym miejscu. Jedyna różnica to taka, że mechanik no jeszcze zajrzał tam trochę do rozrządu, bo wiecie, 60 000 dobrze już jest zajrzeć, czy wszystko tam ok. Oczywiście ok, z rozrządem i nie było trzeba też regulować luzów zaworowych, też wszystko ok. Następna różnica to taka, że olej do przykładni, no po prostu wtedy kupiłem całą buteleczkę, ta buteleczka wystarczy na 2 razy, więc miałem na wtedy i na teraz. Wszystko poza tym wyglądało identycznie. Jaki wyszedł koszt? A no moi drodzy, 1155 zł. No i tutaj największą różnicą w cenie była po prostu płacizna mechanika, bo ostatnio wziął 350 zł, jak dobrze pamiętam, wtedy przy 400 000, teraz było to 600 zł. Oczywiście też wymieniłem oponki, tym razem wybrałem Micheliny, Anaki Adventure. Aha, no i przy okazji wymiany opon wymieniłem też czujnik w przednim kole, bo tak jak wiecie, albo i nie wiecie, to wam powiem, wcześniej wymieniłem w tylnym kole, bo na wyjeździe w Bałkanach zaczął mi już szwankować, prawdopodobnie bateria padła, więc kupując wtedy ten czujnik do tylnego koła kupiłem 2, tylko po prostu wiedziałem, że będę zmieniał opony, to już przedniej nie zmieniałem, zmieniłem ten czujnik teraz. I gdybyście wymieniali takie czujniki, to pamiętajcie, i gdyby ktoś chciał od was pracować pieniądze za jakieś programowanie czy coś, to nie idźcie na to, wystarczy się przejechać motocyklem 20-30 km i te czujniki same się programują, załapują, także tutaj bez problemu. To chyba wszystko, jeżeli chodzi o serwis. Jakbyście mieli jakieś tam pytania, oczywiście dawajcie znać w komentarzu, to będę odpowiadał, ale wydaje mi się, że temat wyczerpałem. Kolejna sprawa, no to trochę zaszło o zmian w sprzęcie moim do nagrywania. Mianowicie wymieniłem swoją GoPro 8 na GoPro 12, ma w tym momencie 2 kamery GoPro 12. Ale dla mnie, wiecie, to dużo ułatwia sprawę z tego powodu, że obróbka tych filmów potem jest taka sama, więc no tutaj sporo będzie oszczędności na czasie. Mogę nagrywać w vlogu w 10 bitach, także myślę, że to też wpłynie na jakość filmów troszkę. Kolejną rzeczą jest telefon. No, kto tutaj troszkę jest spostrzegawczy, to zauważył, że korzystałem na tym wyjeździe z 2 telefonów. Tak, moi drodzy, tamten telefon, który miałem, skończył swój żywot. Prawdopodobnie było to po wizycie w Norwegii. No, chodzi tutaj o deszcz. Wiecie, jak się długo telefon grzeje, to potem ta uszczelka, która jest z tyłu pod pleckami, ona zaczyna powoli puszczać. Tam padały srogie deszcze, no i wilgoć dostała się do wewnątrz. I po kilku miesiącach po prostu korozja zeżarła ekran od tyłu. No i telefon do wymiany. Musiałem kupić nowy, a był to Samsung S24 Ultra. Wiecie, była dobra promocja przed wejściem S25 na te Ultry, więc skorzystałem. No i tutaj pojawił się pewien, moi drodzy, problem. Ten Ultra jest na tyle duży, że on nie wchodzi w ten uchwyt, który mam na kierownicę. No i tutaj musiałem rozważyć takie 3 opcje. Co zrobić? Albo kupić quadlocka, no ale tutaj cenowo 800 zł to minimum. Kupić jakieś urządzenie z Android Auto, no mógłbym tutaj zamiast nawigatora wymienić, ale to też ma swoje wady. Po pierwsze, z 2000 trzeba na to wydać, po drugie, jeżeli telefon padnie, nie mam nawigacji, tak? Wybrałem opcję numer 3 i to w sumie chyba moim zdaniem najlepszą. Po prostu dokupiłem kolejny telefon, który jest moim telefonem zapasowym, a dodatkowo używam go na motocyklu. Słuchajcie, kupiłem go za 400 zł używanego S20 FE. Najprostsze rozwiązanie, jest backup telefonu, jakby ten padł, to mam drugi, no i cenowo najtaniej. No więc mogę powiedzieć, że no dla mnie to było najlepsze rozwiązanie. No może jedyna wada, która mi przychodzi taka tego do rozwiązania, no to że trzeba pamiętać o tym telefonie, żeby go zabierać za każdym razem, jak gdzieś tam z motocykla zsiadamy, ale to trzeba pamiętać o każdym telefonie, jaki mamy włożonym w uchwyt.
Kolejną sprawą, moi drodzy, to no w tym okresie akurat jak skończyłem trochę montować te filmy z Norwegii, to postanowiłem, że czas w końcu zająć się swoją stroną internetową, trochę ją zaktualizować i tak dalej, i postanowiłem zbudować ją od nowa. Nie wiem, czy podczas publikacji tego filmu już jest możliwość obejrzenia jej, czy jeszcze nie, ale jak będzie, to wam na pewno o tym powiem. Chciałbym tam zamieścić, wiecie, trochę zdjęć, trochę filmów, trochę tekstu do poczytania, no, takie z wyjazdów, ale też nie tylko. Jak ktoś będzie ciekaw, sam znać, że strona chodzi i będzie można sobie zajrzeć. No i na koniec może tutaj trochę o YouTubie opowiem. Pierwsza rzecz to taka, że wiele osób mnie pytało o jakąś formę wsparcia, czy mnie można jakoś wesprzeć. Pytano mnie o Patronite'a, o jakieś tam inne serwisy, ale słuchajcie, ja nie chcę tego zakładać, naprawdę. Myślę, że to, co jest na YouTubie, w zupełności wystarczy. Jest możliwość wsparcia takiego jednorazowego, tak, pod filmem można sobie kliknąć, wesprzyj. Jeżeli ktoś ma ochotę, to my te pieniążki zapewne z guzikiem na jakimś wyjeździe odpowiednio spożytkujemy, wiadomo, piwo samo się nie wypije. Uruchomiłem też możliwość wspierania takiego, wiecie, stałego, i dla wspierających tam przygotowałem małe bonusy. No, pierwszym, no i takim podstawowym jest to, że wspierający mogą oglądać sobie filmy, ale zawsze troszkę wcześniej. No, kiedy ja je tam wrzucę na YouTube'a, to czasem dzień, czasem dwa, czasem tydzień, a to zależy po prostu, jak mi się tam uda z montażem. I pojawiają się też jakieś tam materiały bonusowe. No, na przykład wrzuciłem wersję rozszerzoną odcinka z Norwegii, także jakieś tam bonusy z tej okazji są. Moi drodzy, wspomniałem wcześniej, że właśnie skończyłem montować serię z Norwegii. Tak, wyszło tego blisko 9 godzin materiału. Mam nadzieję, że was tym materiałem nie zanudziłem. Oczywiście jak było, to wiecie, no zimno i mokro u mnie, ale trafiały się dni, które naprawdę były fajne. W tym roku myślę, że będzie trochę cieplejszy kierunek, jeszcze gdzie, no niestety nie wiem. Cała reszta, no chyba wydaje mi się, że bez zmian. Otwieramy nowy sezon, mam nadzieję, że bezpieczny, z nowymi przygodami i bez większych zaskoczeń. Czego sobie i wam życzę, moi drodzy. Ach, zapomniałbym, będę miał dla was niespodziankę w tym sezonie. W zasadzie to całkiem niedługo, myślę, że to jeszcze przed wakacjami. Obserwujcie kanał, oglądajcie filmy. No niestety nie mogę wam na razie więcej zdradzić, bo jestem na etapie dogadywania szczegółów, ale myślę, że gra warta świeczki. A jeśli chodzi o ten wyjazd, no to słuchajcie, 2 dni na pojeżdżeniu. Muszę przyznać, że pierwsza ochota spędzona. Strzeliłem 580 km, także oponki dotarte. No i tutaj mam takie jedno spostrzeżenie, w zakrętach są mega głośne. Ale wiecie, to jeszcze może troszkę się unormować, póki się one tutaj dobrze dotrą, na bokach szczególnie, bo wiadomo jak to jest. Boki mało używane, mimo że na Mazurach sporo zakrętów, to i tak głównie po prostej. Okej, moi drodzy, ja już dojeżdżam do Czarnej Białostockiej. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!